tym odcinku jak dojechać z Aten do Lavrio autobusem, Naprawy po czarterze. płyniemy na Kitnos i opowiadamy o tym, jak tam cumować. Do Aten przylecieliśmy w czwartek. Mieliśmy więc nieco wolnego czasu, zanim w sobotę mogliśmy odebrać jacht. Bardzo lubimy Muzeum Akropolu, które mieści się u stóp wzgórza w nowoczesnym budynku z 2009 roku. Dużo szkła, betonu i artefaktów. Na przykład taka skrzynka ofiarna z IV wieku przed naszą erą. Starożytni Ateńczycy wrzucali do środka prośby do Afrodyty o udane małżeństwo wraz z opłatą 1 drachmy. Sobota. Czas jechać do Lavrio. To około 2 godzin drogi autobusem Ktel. Do autobusu wsiadamy na przystanku Ktel Atikis, nieco na północ od Narodowego Muzeum Archeologicznego. Nie jest to urocze miejsce. Nie jest też dobrze oznaczone, a i trudno o porządną informację. Jedziemy z Aten do Lavrio. Jesteśmy na dworcu. Śmierdzi sikami. A my jesteśmy teraz na przystanku do Lavrio. No nie wygląda jakoś imponująco. Mieliśmy też problemy z tym, żeby się dowiedzieć, kiedy autobus odchodzi. No ale w tamtej budce, tam za mną, jest pan, który nam powiedział, że autobus odchodzi o 11:45 do Lavrio. No i bilety można kupić u kierowcy. Więc no, to za 20 minut, więc w zasadzie chyba nam się uda. Ruszamy. Klienci czarterowi oczywiście używają jachtu, ale też troszkę psują od czasu do czasu. I na przykład jedna z takich rzeczy to zepsuta klamka. No to trzeba oczywiście wymienić. Kolejna rzecz to urwana deska. Tak nam deska urwana, więc trzeba wymienić. No już na szczęście jest nowa, więc mamy. No to taki bloczek od rollera Genui też się urwał, więc no ale już jest wymienione, więc tutaj mamy nowy bloczek. Więc tutaj kolejny bloczek wymieniony. Jeszcze nie wymieniony, ale będzie wymieniony, no ale jest urwany. No tak, no i troszkę tutaj też prawdopodobnie ktoś stanął
Prawdopodobnie ktoś stanął nogą i troszkę się złamało. No więc takie rzeczy wszystko firmy czarterowe muszą poprawiać. No i jeszcze jedna rzecz. Tutaj roller od łańcucha się wygiął, także on teraz się nie kręci. No zobaczymy, jak to będzie potem działać. No ale po prostu będziemy musieli uważać. On jest do wymiany, no ale to wypływamy zaraz, więc już nie zdążą wymienić, ale myślę, że można z tym wytrzymać. No, więc takie rzeczy oczywiście się zdarzają. No i co? Po prostu trzeba wymienić i tyle. Więc dziś płyniemy na Kytnos. Jest niedziela rano. Solidny upał. Nawet jest 9 rano, już jest super gorąco, więc mamy nadzieję, że się ochłodzi na wodzie. No ale patrzę właśnie na pogodę i zobaczymy. No raczej będzie silnik, może troszkę wiatru. No, w porywach 9 węzłów. Więc to jest taka pogoda, że w zasadzie nie wiadomo. No, spróbujemy rozwinąć żagle. No, ale zobaczymy. Rzucamy cumy i wypływamy. Pierwsze zrzucenie cum to zawsze emocjonujący moment. Wszystko jeszcze przed nami, przygoda się zaczyna. Pierwszy punkt na trasie – Kytnos. Co za ulga opuścić buchające gorącem mury miasta. Nie lubisz upałów? Chodź na łódkę. Chaos, upał, skwar. Ciężko, ale nie tutaj. Teraz już jesteśmy na łódce, na wodzie. Przyjemny wiaterek, spokój, błogo. Płyniemy na Kytnos. Wchodzimy teraz do portu na Kytnos. Port nazywa się Lutro. Chyba tak. I byliśmy tutaj już 2 razy kiedyś. Teraz jest trzeci raz. Pamiętam, że
splątała nam się kotwica tutaj, czy łańcuchy w zasadzie. I musieliśmy je odplątywać. A teraz zobaczymy. No. To jest taki mały port. Wiatr jest z tyłu teraz i zszedł do 4 węzłów, więc nie powinno być żadnego problemu. Tylko że jest duża fala. No ale tam za falochronem już w zasadzie nie powinno być tych fali. I tak patrzymy, wypatrujemy wolnych miejsc. Tam ktoś na kotwicy stoi. To dobrze nie wróży. No więc ustawiałem kamerę. Tam są takie skałki. Nie zauważyłem, że żeśmy prawie wpadli na te skałki. Więc trzeba uważać. To co robimy dzisiaj? Na obiadek. Sałatkę grecką. Jak zwykle. Prawie. Port Wlutra jest bardzo kameralny. Zapewne dlatego sami kiedyś wyciągnęliśmy na kotwicy czyjś łańcuch. No i nasz łańcuch nie mógł cieszyć się spokojem na dnie. Można tutaj cumować wewnątrz przy wschodniej kei, rufą do nadbrzeża, z kotwicą lub longside'em przy falochronie. Po zewnętrznej stronie falochronu też można cumować. W sezonie, w środku trudno jest o miejsce, więc wiele jachtów staje po prostu na zewnątrz. No, ale tam jest troszkę większa fala i trzeba uważać, i no, zwłaszcza przy północnym i wschodnim wietrze. W zachodniej części portu z kolei stoją małe łódki i jest płytko, bardzo płytko. Port jest chroniony raczej dobrze, tylko wiatr wschodni i północno-wschodni może być kłopotliwy, a dno to piach i wodorosty, więc nie trzyma specjalnie dobrze i warto wyrzucić po prostu dużo łańcucha, choć jest to bardzo trudno, bo jest mało miejsca po prostu. A głębokość w porcie to przy kei 4 metry, ale dalej jest bardzo płytko, więc trzeba uważać. Jest prąd i jest woda. No, można też zacumować przy rampie przyładunkowej. Kiedyś tutaj wydobywano na wyspie rudy żelaza. No ale jak widzicie, to miejsce nie jest najlepsze. Przy silnym wietrze może być po prostu niebezpiecznie. No, jest fala. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.